przejście graniczne Medyka, piesze. Już jak widać przygotowują pochówek dla następnych żołnierzy i to hurtowo idzie, koparka, kopie. Odwiedzę teraz taką restaurację, no, kontrowersyjną poniekąd, bo nazywa się Kryjówka Bandery. Przejście graniczne Medyka, piesze, bo tam jest przejście dla samochodów, ale specjalnie wybrałem piesze, żeby nie stać w kolejce. I tam sobie przejdę na Ukrainę. Ja już na ukraińskiej stronie, to widać, pierwsze co zrobiłem to tak, karta SIM, żeby mieć internet, bo tutaj polska karta nie będzie działała w roamingu, i wymieniłem hrywny na wszelki wypadek, bo podobno karty działają, ale na pewno gdzieś nie będą działały. No i z granicy 150 hrywien, z tego co się dowiadywałem, bus do Lwowa, autobus do Lwowa. Czyli to wyjdzie jakieś 15 zł, 80 km. Półtora godziny ma jechać. No, mam transport, taki jak widać. Jedziemy. Na pierwszy rzut oka miasto jak miasto. Miasto jak każde inne, ruch jest, ale już pierwszy jest taki, pierwsza oznaka, że coś nie tak. O, agregaty prądotwórcze na wypadek, jakby prąd odcięli. Staram się odnaleźć, gdzie to może być mój hotel w rynku, ale gdzieś tutaj widzę po fotkach, poznaję, że gdzieś tam po drugiej stronie. Podjechałem na dworzec PKP główny tutaj w Lwowie, bo tutaj jest jedyna taka w miarę wiarygodna wypożyczalnia samochodowa i idę się dowiem, jak to wygląda z samochodami, tutaj wynajem. Tak, i tu sytuacja wyglądała tak, tu wałek. Ja to znalazłem online, tą wypożyczalnię, i babka na informacji mi mówi, że wy już nie... A pyta się, a ty już zapłaciłeś pieniądze? A ja mówię, nie zapłaciłem, tylko przyszedłem się dowiedzieć, jak tu jest, bo mi to tak śmierdzi. Tak, na Ukrainie takie sprawy, tak różne mogą być kombinacje, jak u nas w latach 90. I ona mówi, wy już nie pierwsi, co pytacie o tą wypożyczalnię, ale tamci zapłacili już pieniądze, a to jest coś widmo. Tego mówi nie ma. To już dużo ludzi pytało o to i lipa. Także doświadczenie turystyczne mi dało do myślenia, żebym nie płacił najpierw online, tylko przyszedł sprawdzić sobie w takim kraju właśnie jak Ukraina, która jeszcze nie jest w Unii Europejskiej i tu różnie może być. Korzystając jeszcze z tego, że czekam na taryfę, na CPN-ie, na Ubera, bo ten Uber to jednak jest jeszcze taki najpewniejszy, bo tacy normalni taryfiarze to nie oszukują, to z nimi raczej jak ktoś będzie, nie polecam na aplikacji sobie jeździć. O, i tu mam Uberka, zaraz mi odbierze i jak mówiłem, jestem na stacji CPN-u i paliwo mają, to tak jakby można powiedzieć 5 zł 80. 5 zł 80, taki kurs jest. No, a myślałem, że kogoś kopnąłem. Czyli tak przeliczając na te ich zarobki, no to drogie paliwo mają. Nie ma miodu, nie ma miodu. No i taki ruch jest cały czas. Ja nie wiem, czy to szczyt, czy nie szczyt. Tak cały czas. Chyba jest za dużo aut, jeżeli chodzi o te drogi. O, nie wiem, czy to nie jest moje. Nie, to nie jest moje.
I taka maszyna u nas, tak? A ta, jak się nazywa ta... Za kościół. To jest kościół? Tam. Grzeko-katolicki kościół. A tam jeszcze mi mówili, że jest jakiś polski kościół. Tam. Też jest? Ja nie pamiętam nazwy. Wieczór w Lwowie, otwarte restauracje, kawiarnie, dużo ludzi. Nic nie wskazuje, że coś by się mogło tu dziać nie tak. Jadąc taryfą, taksi, Uberem raczej, wypytywałem tak z lekka kierowcy, czy coś tu się dzieje, czy są jakieś alarmy, w razie czego gdzie uciekać. A on mówi, że jak na razie, mówi, tu jest spokojnie. No dodał, jak na razie. Ale mówi, póki co, to nie ma czego się obawiać. Śmiało można wychodzić na miasto i korzystać z życia wieczorowego. Mówi, można wypić, można zjeść dobrze, są kluby muzyczne i tak dalej. Wystarczy wyjść, porozglądać się, a jest naprawdę dużo tego. Я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах ти чарзія шукала, сонце руду знайшла і лється червону руду не шукай вечорами. No, powoli trzeba się zawijać, bo o 12 jest godzina policyjna, a już dochodzi 12. Ludzie się powoli zbierają, ale zauważyłem, że to jest takie popularne. Takie knajpki, nie za duże i ludzie sobie piją na zewnątrz alkohol. Takie wszystkie te grupki, to właśnie oni nie piją w środku, tylko są takie te małe popularne knajpki, stoliki i na zewnątrz stoją i piją. Dosyć dużo tego jest. No ale jak mówię, teraz już się zbliża godzina policyjna, już się powoli wyludniają. Слава Україні! Слава героям! Władysław, tak? Władysław pokazał mi fajne miejsce z żeberkami. Nie pozwolił mi zapłacić. Zapłacił cały rachunek. Bardzo dziękuję, Władysław. I też mi opowiedział. It's my honor. It's my honor. I też opowiedział mi, dał mi kilka wskazówek, jak tutaj się poruszać po Lwowie. Także jestem bardzo wdzięczny i życzę dużo szczęścia. Myślę, że się spotkamy jeszcze. Tam u Ciebie w Dnipro, nie? Of course. Of course. No. You're welcome. You're welcome. To jest bardzo fajne miejsce, dobre widokowe miejsce, ale tu się znajduje taki memoriał tych, którzy polegli na Majdanie. Można zobaczyć. To już 2014 rok, już wtedy zaczęła się jadka z Rosjanami, która trwa do teraz. I tak na każdym kroku są jakieś memoriały, mogiły. Ja jeszcze postaram się dotrzeć do tych grobów współcześnie pochowanych. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Już jak widać przygotowują pochówek dla następnych żołnierzy i to hurtowo idzie. Koparka kopie, tutaj grabarze czekają. No niestety, ludzie giną. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені.
Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Справа в тому, що це так званий цвинтар Орлят. Орлятами ми називаємо молодих поляків, котрі загинули під час боротьби з українцями. Це 18-19 роки. Про майже 3000 польських військових, молоді хлопці, дівчата, як українська сторона, молоді хлопці, дівчата, так і, власне, польська. В червні 2005 року сюди приїжджали двоє президентів, Віктор Ющенко, Олександр Квасневський. Знаєте, так завжди кажу, по-хлопськи обнімалися, цілувалися, перезагрожали польсько-українські відносини. 100 років тому це були злісні вороги. Вони пролили немало крові за свою правду, за свою державу. Зараз... Tutaj przewodnik opowiadał o cmentarzu, co to jest za cmentarz. Mówił, ile tutaj młodych polskich dziewcząt i chłopców zostało pokonanych. Ogólnie o historii cmentarza. Również opowiadał historię. No i jeszcze zaznaczył, że w czerwcu 2005 roku to miejsce odwiedzili dwaj prezydenci. Wiktor Juszczenko i nasz Aleksander Kwaśniewski. No i tutaj też można zauważyć ludzi, którzy przychodzą, nie wiem, czy to są bezdomni, czy potrzebujący, rozdawana jest żywność przy jednym z kościołów. Odwiedzę teraz taką restaurację, no, kontrowersyjną poniekąd, bo nazywa się Kryjówka Bandery. I tam na hasło Sława Ukrainie facet wpuszcza do środka i można coś zjeść. I ona znajduje się w rynku. I to jest ten budynek. Zobaczę, wejdę, jak tam smakuje. Слава Україні! Героям слава! Треба було сказати, то я не знав, що ви там стоїте. Заходьте. Двері, пане, зачиняйте, що москалі не бачили. Okay, could you say something about this restaurant? This restaurant, it's a legendary restaurant Kryivka. It's a Putin huilo. It's a big huilo in this place. But in this door, it's a restaurant. It's door. Okay, show me. Wow. Restaurant down and right. Okay, thank you. You're welcome. Hello. Także w kryjówce jest dosyć ciemno, ale podobno jedzenie mają dobre. Zamówiłem, szczerze mówiąc nie wiedziałem co zamówić, bo takie menu było dużo tego, ale tak się zapytałem co oni by mi polecili i jakieś mają mi przynieść placki kartoflane, zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także przyszło, tutaj jest jakieś pieczywo, tu jest boczek, tu są placki ziemniaczane i tu jest gulasz. Powinno być dobre. No i tutaj jest wyjście na następną ulicę. Bardzo turystyczne miasto, tu jest dużo zabytków, no takie fajne miasto. O, następna taka uliczka klimatyczna, ale gdzieś słyszę moją ulubioną muzykę. Skąd to leci? A, karaoke bar. Jeśli w samym Lwowie akurat nie ma tak dużo oznak, żeby trwała wojna, ale na każdym kroku są miejsca, które jednak przypominają o tym, że ludzie giną i że jednak ta wojna jest. Tutaj jest takie jedno z miejsc, które jest w każdym mieście i w każdej wsi w Ukrainie, z tego co rozmawiałem tutaj z ludźmi. Teraz będzie właśnie dobrze widać, jak są okna
pozakrywane, żeby ewentualne odłamki nie powybijały drogocennych tych szyb. Witraże, miałem to na końcu języka. I tutaj akurat jest cmentarz. Widzimy, jest wojna, ludzie giną, ale tak w mieście nie ma oznak wojny. Nawet nie było żadnych alarmów, nie było żadnych blokpostów, ale to jest zachodnia Ukraina. To się zmienia, jakbym jechał w głąb Ukrainy, z tego co rozmawiałem. Rozmawiałem tutaj z ludźmi, dużo rzeczy się dowiedziałem, rozmawiałem z żołnierzem, który tutaj był na rehabilitacji i zapytałem tego żołnierza, jak to wygląda sprawa, która tutaj jest nagłaśniana u nas w internecie, że można się za jakąś kwotę wykupić z wojska. On mówi, że było to, coś takiego miało miejsce, teraz to zostało już tutaj zlikwidowane, ten proceder, i to było coś na takiej zasadzie, jak może ktoś z nas starszych pamięta, kiedyś człowiek się migał od armii, kombinował albo na żywiciela rodziny, albo sobie załatwiał jakąś grupę inwalidzką, albo jakieś inne żółte papiery tego typu. To tu wyglądało to samo, że po prostu za pieniądze załatwiano sobie jakąś taką kategorię, żeby nie iść do wojska, albo ewentualnie mieć jakąś służbę zastępczą. I tyle. No a że była wojna, no to kwoty wiadomo były większe, bo kogo było stać, tego było stać, a wiadomo, ci biedniejsi poszli na wojnę. Rozmawiałem też z takimi starszymi panami i tak zapytałem, no dobrze, czy chcielibyście, żeby już ta wojna się skończyła, czy nie, jak to wygląda z waszej strony? No i facet po prostu mi powiedział, panie, no niech kacapy już se weźmą ten kawałek tych ziemi, moich 2 synów jest na wojnie, wszystko wygląda na to, że ich zabiorą trzeciego. Jeżeli to dłużej potrwa, to całkiem prawdopodobnie, że któryś z nich zginie. Wolałbym ocalić życie moich dzieci, a niech sobie tę ziemię już kacapy wezmą. O, w ten sposób powiedział. Później jeszcze rozmawiałem na temat, z byłym żołnierzem, że zapytałem go, czy nie rozmawiacie o tym, że całkiem inaczej by się sprawy potoczyły, gdyby po rozpadzie Związku Radzieckiego ta broń jądrowa, która była na terenie Ukrainy, została na terenie Ukrainy, a de facto oni oddali w zamian za gwarancję Zachodu. On mówi, że w tamtych czasach państwo ukraińskie było bardzo biedne i oni nie mogli utrzymać takiej broni. Po prostu nie było stać ich na utrzymanie tej broni. O, takie wiadomości zaczerpnęłem. No i jeszcze odnośnie obaw, na co trzeba uważać, jeżeli ktoś by się wybierał, przypuśćmy akurat do Lwowa, nie trzeba się obawiać jakichś tam nalotów albo że można zginąć od bomby. Bardziej trzeba uważać na oszustów, bo rozmawiałem z ludźmi i oni powiedzieli, że najechało się dużo ludzi ze wschodu, uciekinierów przed wojną. Około 200 000 osób tu jest i są też między innymi ludzie nieuczciwi i też tacy, którzy chcą zarobić na tych ludziach. A tym bardziej jeszcze na takich ludziach jak my, którzy przyjeżdżamy z krajów, gdzie się więcej zarabia. Czyli trzeba uważać na to, bo na każdym kroku próbują ci nieuczciwi oczywiście zawyżać ceny i to tak dosyć. Najbardziej taryfiarze. Dlatego korzystać z takich aplikacji jak Bolt. Jeżeli hotel albo jakąś kwaterę zamawiać, to też przez aplikację typu Booking.com. To wszystko działa, można płacić kartą, a w razie czegoś to można wysłać zażalenie. Nie wolno, absolutnie nie wolno, czego ja doznałem, na słowo jakiś wierzyć naganiaczom albo komuś, że kto oferuje nocleg albo tani transport. Absolutnie nie, to odpada. Tylko legalne stronki. Taka moja rada. Nagram pokój, jak wygląda, bo widzę, że tu były panie posprzątać. Także, jak mówiłem, cena przystępna. Łazienka, prysznic. Łóżko. Telewizja. Dobrze, że jest nowy telewizor, bo nieraz są takie telewizory stare, a tak mogę oglądać YouTube'a. Hotel jak najbardziej mogę polecić, bo jest blisko centrum, wszędzie blisko do wszystkiego. Restauracje pod spodem, przystępna cena, smaczne jedzenie. Ja już powoli będę się żegnał z Wami. Dzięki za oglądanie. Dla tych, którzy dotrwali do końca. Z Ukrainy jeszcze będzie jeden odcinek powrotu do domu. Miałem plany pojechać jeszcze w inne miejsca, ale logistycznie troszkę to było trudne,
ale następnym razem już będę wiedział, jak to ugryźć. Jeśli są jakieś pytania, zadać w komentarzu, chętnie odpowiem. I to by było tyle. Na razie. Widzimy się w następnym odcinku. У полоні печалі, може десь у лісах, ти чарзія шукала, сонце руду знайшла.